Hej, witam Was z powrotem na kanale i na drugim już odcinku serii o klimacie. W poprzednim materiale rozmawialiśmy na temat tego, jak działa proces recenzowania w środowisku naukowym oraz o tym, że z praktycznie 100% pewnością możemy stwierdzić, że dzisiejsze zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to zachęcam Was do obejrzenia go. Z kolei dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat klimatu w przyszłości oraz tego, jak wiedza na jego temat może pomóc nam zrozumieć dzisiejsze zmiany klimatu. Zapraszam na materiał. Zanim opowiem Wam na temat tego, jak wyglądał klimat w przeszłości, myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tym, skąd w ogóle czerpiemy wiedzę o nim. Jeśli chodzi o poziomy CO2 z przeszłości, to mamy solidne dowody, które zostały uwięzione wraz z bąbelkami powietrza w rdzeniach lodowych, a dzięki którym możemy dowiedzieć się o poziomach dwutlenku węgla nawet o 800 tysięcy lat wstecz. Czyli jak widać, wahania dwutlenku węgla w atmosferze to nie jest coś do tej pory niespotykanego. Okresy, w których były one niższe, zbiegają się z epokami lodowcowymi w historii naszego globu, a okresy, w których stężenie CO2 było wyższe, występowały w tym samym czasie, co cieplejsze epoki międzylodowcowe. Tylko skąd w sumie wiemy, jaka kiedyś była temperatura? Naukowcy oszacowują temperaturę z przeszłości, wykorzystując informacje ukryte w lodzie, skałach i skamieniałościach. Lód z Antarktydy pomaga ustalić temperaturę, tak samo jak poziomy CO2, o 800 lat wstecz, bo śnieg formujący się w różnych temperaturach ma różną strukturę chemiczną. Skamieniałości koralowców czy osady zalegające na dnie jezior i oceanów dają nam wskazówki w ten sam sposób co lód, bo ich budowa chemiczna również różni się w zależności od pogody, w jakiej się formowały. Słoje roczne widoczne wewnątrz skamieniałych drzew mogą mieć różną długość w zależności od klimatu utrzymującego się podczas ich wzrostu, co wskazuje możliwą długość poru roku w przeszłości. Zamrożone lub skamieniałe pyły kwiatowe dostarczają naukowcom informacji odnośnie roślin, jakie rosły w przeszłości, co również uczy nas historii klimatu naszej planety. Oczywiście im dalej patrzymy w przeszłość, tym trudniej jest nam dokładnie oszacować, jaka panowała temperatura, dlatego badacze łączą dane z różnych lokalizacji, aby uzyskać obraz jak najbliższy rzeczywistości. Tutaj zobaczyć możecie szacowane poziomy dwutlenku węgla aż o 540 milionów lat wstecz. Niecałe 500 milionów lat temu, podczas Ordowiku, stężenie CO2 wynosiło między 3 a 9 tysiącami cząsteczek na milion, przy których dzisiejsze stężenie 400 cząsteczek na milion wydaje się być mało imponujące. Jednak średnia temperatura w tym samym czasie wynosiła 10 stopni Celsjusza więcej niż dzisiaj, co oznacza, że ludzkie życie nie miało szansy istnieć. Morze było wtedy o 600 metrów wyższe niż dzisiaj, a Afryka, Ameryka Południowa, Australia i Antarktyda były połączone w jeden superkontynent zwany Gondwaną, który z czasem powędrował na biegun południowy, co sprawiło, że na jego środku powstał lodowiec, a pod koniec Ordowiku nastała epoka lodowcowa, która trwała jakieś 20 milionów lat. Jak widzicie na wykresie, absolutnie normalne jest, że klimat zmieniał się od zawsze. Jednak początki przodków ludzkich sięgają 6 milionów lat wstecz, współczesna wersja ludzi to zaledwie 200 tysięcy lat, a cywilizacja, jaką znamy dziś, to 6, może 10 tysięcy lat. Co więcej, dzisiejsze zmiany klimatu są dosyć wyjątkowe przez tempo, w jakich zachodzą. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, temperatura już podniosła się o około 1 stopień w porównaniu do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, a przewiduje się, że na początku przyszłej dekady łączny wzrost temperatury będzie wynosił już 1,5 stopnia. Oznacza to mniej czasu na dostosowanie się do nowych warunków nie tylko dla ludzi, ale także dla całych ekosystemów. Dlatego też argument, że klimat zmieniał się od zawsze, nie może być już stosowany jako wymówka, żeby ignorować dzisiejsze zmiany klimatu. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was ciekawy i że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Jeżeli jesteście dalej spragnieni wiedzy, to gorąco zachęcam Was do kliknięcia w źródła, którymi posłużyłam się do przygotowania materiału, a które umieściłam w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy taka krótka forma filmu Wam odpowiada. Z kolei za tydzień opowiem Wam o elementach ziemskiego systemu klimatycznego, czyli innymi słowy o tym, co na naszej planecie ma wpływ na jej klimat. Do zobaczenia!